Witam wszystkich bardzo serdecznie w 7. już części procesu tworzenia gry Fallout 2 Remake 3D w postaci FPS Boomer Shootera. Chciałbym podziękować Remigiuszowi oraz Borysowi, który wspomniał w ich wspólnym podcaście o tym projekcie. Dzięki temu już parę osób do mnie dotarło, dało mi znać, że są właśnie od Was. Bardzo dziękuję panowie za wzmiankę. W tym materiale chciałbym głównie skupić się na karcie tworzenia postaci. Także otworzymy sobie teraz ten projekt. Mamy tutaj stronę tworzenia nowej postaci i chcę skupić się na głównych cechach: siła, percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja, zręczność oraz szczęście, oraz na co one wpływają, jeśli chodzi o resztę statystyk. Siła poniekąd wpływa na maksymalną ilość punktów wytrzymałości, udźwig oraz obrażenia wręcz, oraz walkę wręcz oraz broń białą. Tutaj bardzo przydatnym czynnikiem wpływającym na ilość obrażeń jest dodatkowa ilość obrażeń w walce wręcz. Przykładowo, każda postać, nawet najsłabsza, przy uderzeniu pięścią ma zakres uderzeń od 1 do 5. Natomiast mając dodatkowe obrażenia w walce wręcz na 5, ten zakres zmienia się od 5 do 10. Idziemy dalej. Percepcja. Bardzo fajna cecha, która zwiększa bardzo fajnie niektóre umiejętności. Jedną z nich jest inicjatywa. Zastanawiałem się, jak zrobić inicjatywę, kiedy to nie jest gra turowa. I doszedłem do wniosku, że w momencie, kiedy mamy 5 punktów inicjatywy, mamy swoją ilość punktów akcji. Wrogowie również mają swoje punkty akcji. Zwykle tyle co my, mniej więcej. I teraz przykładowo, jeżeli spotykasz się w grze już z wrogiem twarzą w twarz, to załóżmy, że on ma 10 na 10 punktów akcji i może wykonać już jakieś działanie. Natomiast ty, mając inicjatywę na 5, na dzień dobry odejmujesz mu te 5 i on musi poczekać te 2,5 sekundy, żeby się zregenerowało, ponieważ co pół sekundy regeneruje się 1 punkt i uzupełnia się i możemy wykonać atak. Także mając na przykład 10 punktów inicjatywy, zupełnie zeruje to jego punkty akcji. Ty możesz wykonać 2 ataki, ponieważ twoja inicjatywa przewyższa jego, a on musi zaczekać na swoją, że tak powiem, kolej, turę. Dobrze. Percepcja również wpływa na zasięg widzenia i to widać w grze. I pokażę Wam teraz, jak wygląda widoczność w świątyni prób, kiedy mamy percepcję na 10. Ok. W taki sposób widać wnętrze świątyni. Taki jest oto zasięg. Natomiast teraz przejdziemy sobie z powrotem do karty postaci i odpalimy z percepcją 1. Taki jest zasięg. Kiedy przyjdzie pora na noc, to percepcja niewiele będzie miała wspólnego z zasięgiem widoczności. Jakiś tam delikatny wpływ będzie miała, ale niewielki. Dobrze, wracamy. Dalej mamy wytrzymałość. Wytrzymałość głównie wpływa na zwiększenie maksymalnej puli punktów wytrzymałości o 5 punktów oraz zwiększa odporność na trucizny, odporność na promieniowanie oraz tempo zdrowienia. Przykładowo, jeżeli mamy wysoki poziom odporności na trucizny, to musimy otrzymać dużą dawkę, żeby zaczęły nam robić szkody. Te wstrzyknięte wszystkie trucizny, na przykład skorpiona. Natomiast mając niską ochronę przed trucizną, wystarczy mała dawka, żeby już co 3 sekundy odejmowało nam 1 punkt życia. I oczywiście to też wpływa na sztukę przetrwania, która będzie decydować o tym, czy będziemy mieli wybór spotkania na mapie świata, czy też po prostu od razu nas przeniesie, jeśli natkniemy się na jakichś ludzi bądź zwierzęta. Dalej. Charyzma. Charyzma nigdy mnie nie interesowała w grze, ponieważ zwiększa głównie retorykę i handel. Więc na razie ustawiamy na 1. Inteligencja. Bardzo ważna cecha, ponieważ wpływa na szereg różnych umiejętności, zwiększa aż 5. Pierwsza pomoc, leczenie, nauki ścisłe, naprawa oraz sztuka przetrwania. Oraz wpływa przede wszystkim na
ilość punktów nauki, które otrzymujemy co poziom. Czyli jeśli mamy 10 punktów, otrzymamy 20. Dobrze. Zręczność. Bardzo ważna cecha, która wpływa na wiele różnych umiejętności, głównie bojowych, oraz skradanie się, otwieranie zamków, kradzież, pułapki. Dodatkowo zwiększa maksymalną ilość punktów akcji. I to jest bardzo ważne. Najważniejsze w zasadzie. Zawsze ustawiałem to na 10. Dalej mamy szczęście. Głównie wpływa na hazard oraz na szanse na trafienie krytyczne. Każdy pocisk, który wystrzelimy, ma swój licznik, który jeśli wylosuje się pomiędzy 0 a 100%, wylosuje się od 0 do 7, to nastąpi trafienie krytyczne. Oraz szczęście będzie miało wpływ na, ale to w przyszłości, na losowe spotkania na mapie świata. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za wszystkie suby, za wszystkie lajki, za wszystkie wyświetlenia. Zapraszam do strony na Patronite i wsparcia, jeśli macie taką ochotę. Już kilka osób już tam jest i dzięki temu na pewno praca będzie szła szybciej, przyjemniej i na pewno będzie to wkrótce o wiele ładniej wyglądać, bo taki jest też cel, żeby ulepszyć tą grę. Żeby pozostać przy oryginale, ale ulepszyć tą grę. W kolejnym materiale omówimy sobie początkowe perki, które wybieramy. Są one 2. Zobaczycie, jaki będą miały wpływ na całą postać. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego materiału. Cześć.